kebaby, burgery, pizza, te sprawy. Nie, teraz będziemy coś takiego przed treningiem jedli delikatnego, bardzo jakieś wafle z dżemem. Właśnie dżem muszę kupić. Owoców dużo się je. A, i bułeczki do burgerów, bo dzisiaj cheat meal, bo jutro sparingi, a ja mam dobrą wagę, więc burgery wjeżdżają z frytkami na kolację. I to było prawda. Nie wiem, czy jesteście team Biedronka czy Lidl, ja jestem od zawsze team Lidl. Jest tutaj elegancko. Na co zwracam uwagę? Teraz na kalorykę niestety, no. Nie jest kolorowo na końcówce zbijania wagi, ale też nie jest źle. Naprawdę ogarniam to tak, że nie jem jakichś niesmacznych rzeczy. Ja bardzo zwracam uwagę na to, żeby mi to wszystko smakowało, także nie, na mieście nie jem niestety. Chociaż sushi jadłem w niedzielę, bo miałem bardzo małą wagę. Mam taki zapas, że ostatnio 2 tygodnie przed walką o pas miałem większą wagę niż teraz na 3 tygodnie przed walką w obronie pasa, także nie opierdzielam się. Ten pas nie dał mi wystarczającej satysfakcji, żeby osiąść na laurach, także spokojnie. Jestem gotowy, jestem w formie. Najpierw zrobiliśmy Agacie Kaczmarskiej, jak została mistrzynią świata w boksie, no bo ona też trenuje u nas na sali. To zrobiliśmy coś takiego, to się szeroko poniosło, gdzieś tam było w TVP, w TVN-ie, we wszystkich takich mediach, wiesz, głównego nurtu. No i u nas też, wiadomo, jak wygrałem ten pas, no to duża rzecz dla klubu. I chłopaki mnie tak przywitali, no mega fajnie to też poszło w social mediach grubo. I głośno! Patryk Kaczmarczyk! Patryk Kaczmarczyk! Gdzieś tam jestem czołowym zawodnikiem klubu i super mieć wsparcie od chłopaków, z którymi, wiesz, trenuję od zawsze. Może nie mamy jakiegoś tam największego klubu, wielu topowych zawodników, ale wspieramy się i razem idziemy na ten szczyt, nie? Będziesz mistrzem KSW? Będę. Kiedy? Nie wiem, ale będę. Ja wtedy, mówiąc te słowa, nie wiedziałem, jak tak naprawdę zostać tym mistrzem, tylko szukałem i każdy musi znaleźć swoją drogę. Wiedziałem, że zostanę tym mistrzem tak podświadomie, że kurde, no zrobię wszystko, żeby to osiągnąć. Mistrzem musisz zostać już poza klatką jeszcze zanim tam wejdziesz, czyli to jak jesz, śpisz, trenujesz, to wszystko ma znaczenie. Tam nie będzie samego talentu i czegoś z przypadku, to musisz naprawdę zapierdzielać i pokonać wiele przeszkód, przeciwności, umieć, wiesz, tak jak w moim przypadku, wstać po przegranej i wiesz, nie załamywać się tym, tylko po prostu gdzieś tam pozbierać się i iść naprzód, no. To są te cechy mistrzów, moim zdaniem. Sprawdzimy dzisiaj się tutaj z Danielem na jego terytorium. Dostałem telefon, że gala ma być w Radomiu w czerwcu. To chodziłem sobie po Austrii, po górach. Byliśmy w Solden. Mam mocno narciarskie tematy. Niestety na nartach sobie mało pozjeżdżałem, ale za to po górach sobie pochodziłem, pozwiedzałem. No i akurat dostałem telefon od Padre, że jest możliwość zawalczenia w Radomiu w czerwcu. No kto by nie skorzystał, tak? No, czerwiec, Radom, coś cudownego przed wakacjami. Tak naprawdę rozpoczęcie wakacji robimy w Radomiu. Jest jo! Siemano! Cześć! No bidy nie ma, nie? Tylko posadzka, Daniel. Ja. Się lata się macie! To się przewala w tego, miałem w ping-ponga powiedzieć, w badmintona. Ale brzoza mu uschła. Tam nie podlewa. Szczerze, tak. No, Nie raz rozumiem. ja, No to twój jest teren. też. To twój teren. Ale zobacz, druga żyje, a ta, no ciekawe. Chciałbym się założyć z wami, że was p***niemy w Nie, k***a, człowieku. Ja nie, jestem, bo ja już się deklarowałem wcześniej przed kamerą. To zagrajcie 1 na 1, ja z tą nogą nie mogę tak ten. A, bo trener nie może biegać tak bardzo. Mi ciężko z tą nogą. Ogólnie przejechałem na Soro z nogą, bo tak mi jakoś dziwnie puchła. Okazało się, że jest tylko zbita. A Daniel jak się dowiedział, że jadę na Soro, to mi na nią zaczął deptać. No chodź Piotruś, cię Ale ja ogólnie rozumiem to, bo faceci tak okazują uczucia między sobą. Chociaż nie powie mi, że o Jezu, tylko woli mi w nogę, nie? Jakie zasady? Zasady są takie, żeby cię zniszczyć. Nie! Takie!
zaczyna się szukać. Dobra, przegraliśmy. 2-1. U siebie. Siemanko, jesteśmy na treningu WCA przed moją walką. Dzisiaj mocna ściana, później jakieś tarczki z trenerem, także zapraszam. Siemanko, Łukasz Wieczorkowski z tej strony, menadżer Wiktora Zalewskiego. Z Wiktorem współpracuję 5 lat. Współpraca, myślę, że po obu kierunkach układa się znakomicie. Jest pracowity, ma tylko w głowie trenowanie, także wszystkie dni spędza swoje tutaj wolne na sali. Wiadomo, że teraz ta kategoria, do której przyszedł Wiktor, mniej presji na niego nakłada. Przed walką dużo musiał ścinać, lubi jeść, także czego nie ukrywa. Także ciężko było zbijać tą wagę. Teraz myślę będzie lżej, inaczej do tego podchodzi, jest skupiony, czeka tylko na 20 czerwca, żeby wyjść do oktagonu i zrobić swoją robotę. Jak Wiktor, nowa kategoria wagowa. Zobaczymy. Na razie same plusy. Ogólnie w ostatnim okresie, w każdych przygotowaniach już w tych momentach, to jak zbijałem tą wagę, to już dramat, bo już nad salę to już ciężko było mi przychodzić. Strasznie męczyłem się zbijaniem już tej wagi. Bo naprawdę te ostatnie 3 walki, to zbijanie wagi to tak zabijało we mnie to wszystko, że nawet trenować mi się nie chciało. A teraz taki naładowany się czuję. To na razie same plusy. Zobaczymy też jak to wyjdzie wszystko na walce, ale wydaje mi się, że wyjdzie bardzo dobrze, bo się super czuję, pewnie się czuję. Jest kondycja, jest siła, jest wszystko. To co powinno być. A najważniejsze, że są bardzo duże chęci do wyjścia. To ostatnie takie ciężkie tygodnie, to dzisiaj trochę czuję, ale i tak jest super, się świeżo czuję cały czas. Ale dzisiaj troszkę czuć zaczął. Super walka, nie? Dla mnie i ogólnie. To jest taką postacią, nie? Mnie to bardzo cieszy zawsze, jak walczę z kimś takim bardziej znanym, bo to jest jednak raz, że organizacja docenia, a dwa, że fajnie, że też przeciwnik się zgadza, bo to znaczy, że też się liczy coś tam z moim nazwiskiem. Ostatni trening. Spokojnie. Będzie dobrze. Słuchajcie, przygotowanie i wszystko idzie zgodnie z planem. Nam nikt nie musi mówić, jakim jestem zawodnikiem Damian. To kiedyś razem ćwiczyliśmy, razem trenowaliśmy. Też kiedyś Damian był moim zawodnikiem. Także wszystko wiemy. Damian to jest bardzo doświadczony zawodnik, dobry zapaśnik, ale my wiemy wszystko, co mamy robić. Także bardzo dobra walka będzie. My zrobimy wszystko, żeby tę walkę wygrać. Wiktor super formy jest. Końcówka przygotowanie, doszlifować parę rzeczy i będzie wojna. Zrobisz nam zdjęcie? Nie ma zdjęcia, nie było treningu, tak? Nie, to też tak się mówi, ale koledzy nie są stąd. Przyjechali i sobie zrobili zdjęcia, bo dzisiaj już wyjeżdżają, takie pamiątkowe. Wszyscy, to fajnie. Co ona tutaj wymyśliła? Dalej? Daj mi nóż, żono. Żono, daj mi nóż. Jak mi sam czoło wbił. Tak, jednak walki nie będzie. Instrukcji nie było, abyście chcieli wiedzieć. Jak mogło nie być instrukcji? Wiesz, nie każdy jest tak błyskotliwy jak my, rozumiesz? Oni musieli to przewidzieć. A może to kupiła taniej. Że bez instrukcji jest taniej? Ale w koło jest wesoło. Daniel jest ekspertem od szajna i od temu. Ja na temu też lubię sobie Zamawia, coś kliknie i później coś przychodzi. I jest niespodzianka, co przyszło. Zamówił sobie stojak na telefon jakiś do samochodu, a przyszła do wyłamywania szybu, przecinania A, ozon. to widziałem to wtedy, to było. I mówię, co zamawiałeś? A to spoko. No, no. Mówi, co zamówiłeś? Mówi, to nie jest moja. A tak, no to widział, że nie jest. Kupię tą kartę, a potem pewnie tylko naciskam ten. No i co teraz? Skręcone? One są? Chyba nie. No można. Nie dokręciłeś. Wziąłeś się za coś? Nie dokręciłeś, człowieku. Ja skręciłem No, chciałbyś dwie moją żonę zabić? wziąłeś to, więc dla równowagi Chciałbyś dokręcić moją żonę zabić, ty? Nie. Ogólnie wydaje mi się, że odwrotnie są śruby włożone, bo nie powinny być do góry. Za długie. No. No też mi się coś nie gra tu. A przymierz tą poszewkę. No nie, tej nie wejdą, no i co? Weź to. Mądrago.
No a jak? Au! No źle coś. No patrz. Nie no, zajebiście jest, no co ci Dobrze? chodzi? No, sztos. Ja nie wiem, że to w ogóle jest... A mi się wydaje, że... W ogóle pokaż zdjęcie, jakie... Zaraz. To stańcz, no tak? Czekaj! Przecież te nóżki powinny tam stać. Powiem wam tak, muszę lecieć. To przecież to wygląda jak niepełnosprawne, no co? Ja nie wiem, co ty wzięłaś. Ej, Masz zdjęcie jakieś? Daniel, co się stało? Wiecie co, ja pójdę do tego śmietnika po tą instrukcję, jak tam znajdę. I co, była instrukcja? No ja nie wiem, zobaczę. Patrz, jak stoi to tak, no niemożliwe. Zobacz. Wszystko nagrane. Co? To jest to samo, co nie? No ale przecież no, nie no, to tam, no. Ja myślałem to tak. O, i tak będzie okej. Tak będzie okej. No. O, no. Złamiesz. Nie? Daj mi tutaj najpierw, ja mam 4 śruby. Tylko, wiesz co, martwi mnie obecność tych podkładek sprężynowych, których w ogóle nie użyliśmy, nie? Nie, oni dali na zapas. A, na stare lata, jak będziesz takim starym ch**em, będziesz miał z 8 dych, kurczę, i będziesz na wózku jeździł, ja też, się spotkamy na borkach i będziesz mówił, pamiętasz, dałem ci, podkładki, sprężynowe w 26. W 26 ci dałem podkładki, Oddaj mi je teraz. No weź sobie jakiś skitraj. Może ci się przyda. Nie, na handel, na targu się weźmie. Odpier... się na targu. Czyli jednak tak. No. Test. Też bujającej się rękawiczki. Ty, ale to jest... Ty, ale to jest na 2 osoby. Przyjeżdżaj na to. To jest na 2 osoby. Chodź. Nie. No chodź, mordeczko, kurde. Razem to zrobiliśmy. Nie. Razem to zrobiliśmy. Po kolei, ty jesteś pierwszy, ty jesteś właściciel. To jest wygodne z autem poręcz. Tak, to są fajne. Na rybki. No. Aktualnie jestem w rankingu. Też nie dziwię się, że Federacja KSW zestawia mnie jakby z młodymi wilkami, którzy są w rankingu albo tam się gdzieś pną. To jest jeszcze normalne, bo też jakby wyrażam chęć takich walk jeszcze, prawda? To też nie jest tak, że mówię, dobra, tu już jestem trochę weteranem, wiesz, tych walk trochę wygrałem, równie dobrze też tyle samo przegrałem. To dawaj, robimy bardziej medialne walki. Myślę, że co by się nie stanie po tej może walce, czy to będzie wygrana, czy to będzie przegrana, będziemy mogli porozmawiać właśnie o tym, żeby już robić jakby takie walki bardziej równe, tak? Czyli ktoś zbliżony stażem, zbliżony wiekiem, ale spokojnie mam w sobie trochę takiego głodu, trochę takiego wilka, więc odbije się, jak to się mówi, i będzie dobrze. Damian ma już dużo walk, bo chyba z 20 w KSW. Jest w zasadzie zawodnikiem, który się zbliża do 40, a pewnie w sporcie siedzi od 30 paru lat jeszcze, wliczając karierę zapaśniczą. Myślę, że jest jakieś jeszcze pole dla Damiana, żeby się parę lat pobił, ale już może nie w tym wyścigu o pas, tylko zrobić takie walki, które będą budziły zainteresowanie, jakieś takie medialne, takie co i KSW będą się podobały i Damianowi i tak na niego trzeba po prostu patrzeć jako zawodnika, którego już zaczyna kończyć karierę. Znaczy to nie jest być albo nie być, jakby po prostu znam też swoją cenę, tak? I wiem też, jakim jestem zawodnikiem i wiem, że Federację KSW chce, żebym się bił, bo jednak przyciągam publikę, przyciągam tą oglądalność, jestem medialnym jakby zawodnikiem, rozpoznawalnym, przede wszystkim medalistą olimpijskim, więc takich bijących się praktycznie nie ma. Ja też wiem, że gdzieś już ta kariera moja powoli się kończy, tak? Nie mówię jeszcze stop, bo póki jestem zdrowy, póki mogę się bić, to będę to robił, będę zarabiał pieniądze, mam swoje cele, mam swoje marzenia, dla których to robię, bo gdybym nie musiał, to otwarcie powiem, no mówię, no jakby Warszawa, a Wrocław, no jest różnica, jak to się mówi w cenie, w metrażu, mam tutaj cel i spełnić swoje marzenie, kupić gdzieś tam mieszkanie, więc zbieram na to pieniądze. Gdybym po prostu nie musiał, nawet już po sporcie olimpijskim, jakim były zapasy, nie musiałbym się bić, to bym tego nie robił. A robię to po to, bo jakby jestem sportowcem, kocham to, a po drugie jest to moja praca i za to biorę moje wynagrodzenie. Ręce do góry. 79. 79. Weźcie się.
To jest lepsze rozwiązanie. Myślę, że będzie mocniejszy w tej kategorii niż był wcześniej. To zbijanie kilogramów zawsze wycieńcza zawodników i bardziej ich osłabia niż im daje jakąś przewagę. Myślę, że to jest ciągle młody chłopak, także myślę, że z wiekiem też jest mu coraz trudniej tą wagę zbijać, także to tylko na plus na pewno. Na plus dla Wiktora, dla nas to będzie oczywiście ciężka walka z tego powodu. Pomimo to, że ja mam czasami problemy kondycyjne w walce, on ostatnio też miał, to wiesz, zmienił teraz kategorię tej wagi tak pięknie, nie wiadomo jak to będzie, może też zrobił progres przez te kilka miesięcy. No mam nadzieję, że doświadczeniem po prostu będę sprytniejszym lisem i będę mógł pokazać to doświadczenie w klatce i zrobić wszystko, żeby walka poszła na moją korzyść. Ja przede wszystkim bardzo mocno postawiłem na ten termin, na walkę zawodnik jak zawsze. Jest mi obojętny, to jest sport. Padło właśnie nazwisko Zalewski, tu mówię Warszawa, tak? Mój stary klub, znamy się też osobiście. Gdzieś tam się przycięliśmy, no ale nic, to trzeba brać tę rywalizację. Ważny jest termin, ważne jest to, że jestem cały, zdrowy, ważne jest to, że dostanę walkę, a później będę miał czas dla rodziny, dla siebie, żeby odpocząć i pojechać z nimi na wakacje. Ostatnie walki Paweł Pawlak kończył 3. albo 4. runda przez techniczny knockout. Śmiejąc się trochę, że to ja przetrwałem i biłem się z nim całe 5 rund i wygrał ze mną werdyktem. No tak się ułożyła walka, no widocznie wiecie jak jest, zawodnik zawodnikowi jest nierówny, walka walce jest nierówna. Ale to prawda, ja nawet ostatnio trochę się śmiałem, oczywiście tak sobie do siebie powiedziałem, ale też od razu powiem o ripoście, nie? Ostatnio jak Michał Michalski bił się z Piotrem Kuberskim, przegrał chyba jakby w pierwszych 2 minutach, a i powiedziałem, to ja troszeczkę dłużej się biłem z Kuberskim, nie? A ktoś tam powiedział, ty, ale Michalski też się wpił, nie? No i się rzeczywiście z tego pośmialiśmy. Ale wiesz, no jakby czasami można tak się pochwalić, tak, że ktoś z kimś przegrał, a ty mówisz, trochę dłużej się pobiłem, nie wiem, nawet Kuberskiego trafiłem dosyć mocno, obaliłem go raz, więc wiesz, każdy ma swoje plusy i minusy, przede wszystkim każdy ma swój czas i to jest taki sport, raz się wygrywa, raz się przegrywa, trzeba brać się na klatę i dalej robić to, co się kocha. Jeżeli chodzi o sytuację w wadze piórkowej aktualnie w KSW, no to Brichta, no wiadomo, można powiedzieć, że zasłużył też całą swoją karierą w KSW na tą walkę o pas, okej? No ale mam mnóstwo mocnych zawodników w kategorii 66 kg. Teraz każdy mówił o tym, że ta kategoria jest słaba i tak dalej, ale ja się nie zdziwię, że jak zaraz to będzie najlepsza kategoria znowu w KSW, bo zobaczcie, jest Harzewski, jest Rutek, jest Soldajew, Kacprzak, Tarcilla, teraz świetne starcie prospektów, Wróbel z Kauchenem, no wydaje mi się, że ta dywizja zawsze się będzie miała dobrze. Na pewno przydałyby się jakieś zagraniczne mocne transfery, także Woju, działaj tam. Jak byłem w Tajlandii, to gdzieś czyraki mnie zaatakowały. Na kolanie, na piszczelu i miałem jednego tutaj dosłownie pod nosem, przez to, że na sparingu otarł mnie chłopak rzepem od rękawicy. No w Tajlandii dla bakterii to środowisko jest straszne. Po prostu każdy łapie gronkowce, czyraki, wszystkie jakieś bakterie na macie. Mimo, że tam sprzątają i tak dalej, to też mnóstwo osób nie dba o swoją higienę i później jest jak jest. No i złapałem tego czyraka tutaj, gdzie wyglądało to paskudnie. No i nie mogłem się ogolić. Dosłownie przez prawie miesiąc nie mogłem się ogolić, a później to już tak mówię, dobra, jak już tak jest, to dla kontentu niech zostanie. Ale później się śmiałem, że chyba mi coś pecha przynosi i zgoliłem. Poznałem taką panią na kroplówkach, która zmaga się z dosyć poważną chorobą i powiedziała, że my właśnie o tej sztuce manifestacji, o której wiedziałem tak naprawdę. Do teraz mam takie pół na pół z tym wszystkim, ale fajnie mi jest zapisywać takie swoje rzeczy, które chcę, żeby się wydarzyły, albo piszę to tak jakby, zapisuję to tak jakby się to już wydarzyło. No i tam napisałem na tym storiesie, co wrzucicie, że znokautuję Brichtę w 2. rundzie i że nikt mnie już nigdy nie pokona. To są rzeczy ogólnie, jak zapisuję, to ja w to wierzę i myślę, że mniej więcej tak ta walka z Brichtą będzie wyglądała, że to będzie krótka walka i bardzo intensywna, bo on lubi pójść piecem, ja też nie odstawię ręki. Także myślę, że szybko ta walka się skończy. Może nie w 1. rundzie, ale 2, maksymalnie 3. runda to będzie koniec. Przed ostatnią walką też tak pisałem i żałuję nawet, że nie zachowałem tych karteczek, bo Dominik Durniat wymyślił coś takiego na programie, jak z Soldajewem siedziałem, że mamy zapisać, czym skończymy swoich rywali w walkach i zapisywaliśmy to. Ja nie wiem, czy ktoś z mojego narożnika to zapisał, bo
ode mnie nikt nic nie brał, ani nikt o nic nie prosił, o żadną karteczkę ze skończeniem. Także ktoś z mojego narożnika musiał powiedzieć, że to będą kolano i ciosy. I ja byłem przekonany, że albo rozciągnę go z pleców i właśnie ubiję ciosami w pozycji zdominowanej z pleców, albo poddam go duszeniem z pleców, nie? To sobie wizualizowałem najczęściej przed ostatnią walką, no i tam się sprawdziło. Nie będę wam zdradzał, co sobie teraz wizualizuję, ale kilka pomysłów mam.